Szanowni Państwo, obrońmy Polskę. Cześć, witam Was moi drodzy. Dzisiaj chciałbym poruszyć w sumie 3 tematy, które są powiązane ze sobą, ale zanim przejdę do konkretów, chciałbym Was o coś poprosić, może coś Wam przekazać, zaapelować, nie wiem jak zwał, tak zwał. Posłuchajcie. Powiem Wam tak, ojciec Kaczyńskiego był wizjonerem, można by rzec, który powiedział, że nigdy jego synom nie można dać władzy, bo zdemolują wszystko, co jest możliwe. No, jak się okazało, jego słowa były prorocze. Kaczyński to stary, zdegenerowany człowiek, pełen nienawiści do ludzi, którzy nie potrafią, inaczej, pełen nienawiści człowiek, który nie potrafi zadbać o podstawowe czynności życiowe, bojący się wyjść sam na spacer czy po zakupy. Jego marzeniem było zostać czymś na wzór takiego afrykańskiego Bokassy, autorytarnego gnoma niszczącego ludzi i wszystko, co jest z nim związane. Na całe szczęście 15 października jego marzenia się posypały, prysły jak bańka mydlana, a w zamian pojawił się strach w jego oczach. Kaczyński to człowiek, który zdemolował wszystko to, na co Polska pracowała przez wiele lat. Chciał zostać panem i władcą, który zastąpi sądy, konstytucję, Sejm i Senat. Chciał być władzą absolutną. Teraz, gdy na jaw wychodzi cała masa jego manipulacji, szwindli, kradzieży publicznych pieniędzy, i tutaj my, jako zwyczajni ludzie, nie możemy pozwolić, aby ta kreatura jeszcze kiedykolwiek pojawiła się w przestrzeni publicznej, a tym bardziej, żeby kiedykolwiek miała jakąkolwiek władzę. Dziś my, jako zwykli ludzie, mamy ogromny wpływ na obnażanie jego manipulacji i kłamstw, jego i tych wszystkich jego klakierów. I tutaj, moi drodzy, naszą siłą są media społecznościowe, nie tylko nagłaśniane nie tylko nagłaśnianie i demontowanie jego kłamstwa, narracji ma potężny wpływ na to, by Polska wróciła do normalności. I tutaj chciałby, aby to, co Kaczyński zrobił przez ostatnie lata, dotarło zwłaszcza do młodych ludzi, którzy może nie pamiętają tak odległych czasów. Dlatego tutaj bardzo wszystkich proszę o to, aby udostępniali, gdzie się tylko da, mówili o tym. Mówię nie tylko moje materiały, ale ludzi podobnych, powiedzmy, do mnie, o podobnej tematyce. I tutaj nie chodzi mi o to, żebym ja miał jakieś tam łapki w górę czy coś, ale im więcej jest tych łapek w górę, im więcej jest klikalności, tym bardziej więcej jest wyświetlany te moje filmy. I tutaj chodzi o dotarcie właśnie do jak największej ilości ludzi. Bo, moi drodzy, to w nas jest siła, więc tutaj prośba, udostępniajcie to wszystko. Na każdym kroku obnażajmy te wszystkie kłamstwa i manipulacje Kaczyńskiego i jego kliki. Panie i panowie, przyjaciele Rosjanie. Dziś 9 maja 2010 roku.
na Placu Czerwonym miał stać mój ukochany brat, prezydent Polski Lech Kaczyński. Wiem, o czym myślał, patrząc z dumą na defilujących polskich żołnierzy. Myślałby o milionach żołnierzy rosyjskich, którzy polegli w walce z niemiecką III Rzeszą. Moi drodzy, teraz konkrety. Zacznijmy od expose, przemówienia Tuska, które wam w całości wrzuciłem bodajże w sobotę, które bardzo dużą oglądalność jak na ten kanał zdobyło. I tam Tusk wytknął właśnie spotkania Kaczyńskiego z oficerem KGB Wasinem, gdzie spotykał się przez 1,5 roku prywatnie w jego mieszkaniu i nie tylko. Pisowcy Tuskowi wytykają, że spotkał się na molo z Putinem. Tylko jest ta różnica, że Tusk spotkał się z oficjalną wizytą z Putinem, podobnie jak spotykał się Lech Kaczyński, czy papież Paweł II, czy niemal każdy liczący się przywódca świata spotykał się wtedy z Putinem. No ale pisowcy nie mają się czego uczepić, to, że się na molo spotykał Tusk z Putinem. I Tusk to wytknął właśnie w tym przemówieniu. I tutaj miał rację, mówiąc, co by było, gdyby to Tusk, tak jak Kaczyński, przez 1,5 roku spotykał się prywatnie z oficerem KGB, szpiegiem rosyjskim na Wódeczce. Przecież jego by zlinczowali i na pierwszej latarni powiesili. Zresztą przypomnę wam króciutko to, co Tusk na ten temat powiedział. O czym Jarosław Kaczyński przez długie miesiące rozmawiał z agentem KGB, panem Wasinem, do czego sam się przyznał ponad 30 lat temu. I czy ktokolwiek z was zastanowił się choćby przez moment, co wy byście zrobili z informacją, że ja spotykałem się przez 1,5 roku z agentem KGB. Wyobraźcie sobie, z panem Putinem spotykałem się równie często jak Lech Kaczyński. Proszę milczeć. I to nie jest żaden wymysł, bo Kaczyński o tych spotkaniach z Wasinem przyznał się w swojej własnej książce. A do tego zaczął przed dziennikarzami teraz po tym przemówieniu Tuska w żywe oczy kłamać, by zatuszować swoje spotkania z Wasinem. Wasin był oficerem KGB. Kaczyński pił z nim alkohol i wymieniał informacje przez 1,5 roku, między 89 a 90 rokiem. I tutaj Kaczyński twierdził, że Milczanowski o wszystkim wiedział. Milczanowski stwierdzi, że Kaczyński nigdy mu nie powiedział o Wasinie. Szpieg spotykał się z Kaczyńskim jako Wasin. Kaczyński w swojej książce zniekształcił nazwisko, by utrudnić identyfikację. Po tym, jak Kaczyński zaczął się spotykać z Wasinem, komuniści zaczęli finansować działalność Kaczyńskiego. Zbieg okoliczności, prawda? Był wśród nich bankowiec Janusz Kuant, który opiekował się pieniędzmi pochodzącymi z funduszu KGB. Zresztą posłuchajcie to, co mówił Kaczyński przed kamerami, a ja zaraz wam powiem, udowodnię, jak Kaczyński bezczelnie w żywe oczy przed kamerami kłamał, tłumacząc się ze spotkań z tym rosyjskim szpiegiem. Donald Tusk powiedział, że spotykał się pan z agentem KGB. W Zjednoczonej Prawicy i mówił, że te wpływy są, to jest tylko i wyłącznie kwestia skali. Jak pan się do tego odniesie? Z agentem KGB Wasinem. No to można powiedzieć jest tak, że to są wydarzenia z 1989 roku,
a co prawda on się inaczej nazywał, to znaczy ja nie wiem, to mogło być oczywiście nazwisko operacyjne, ale to powiedzmy sobie może też nie był agent, tylko ktoś z znacznie wyższej rangi, a chodziło o załatwienie wizyty Wałęsy w Moskwie. I to było po prostu wykonanie zlecenia. Ja byłem wtedy członkiem władz Solidarności, sekretarzem KKW. Zlecenia, no, które podjęłem, bo taki był mój obowiązek. Te kontakty zakończyły się całkowicie w chwili, kiedy ja objąłem stanowisko państwowe, a poza tym został o nich oczywiście poinformowany ówczesny szef UOP, przedtem wiceszef UOP i jednocześnie w tych czasach mój kolega też jeszcze przedtem z podziemia, czyli pan Milczanowski. Wiedział o tym, miał nawet w związku z tym różnego rodzaju propozycje, ale to już jest taka sfera, o której w żadnym wypadku nie mogę tutaj mówić. A oto dowód kłamstwa Kaczyńskiego o relacjach z oficerem KGB w latach 89-90. Tak wspomniałem, Milczanowski zaprzeczyłby kiedykolwiek Kaczyński mu o tych spotkaniach wspominał. To jest jedno. Ale co najważniejsze, Urząd Ochrony Państwa, czyli UOP, powstał 10 maja 90 roku. Andrzej Milczanowski został szefem Urzędu Ochrony Państwa 1 sierpnia 90 roku. Kaczyński rozpoczął pracę dla Lecha Wałęsy 22 grudnia 90 roku. Wtedy miał skończyć kontakty z oficerem KGB Wasinem. To kto polecił mu spotkać się z tym oficerem KGB, z tym szpiegiem w 89 roku? Skoro Milczanowski został szefem Urzędu Ochrony Państwa 1 sierpnia 90 roku, a w maju 90 roku powstał Urząd Ochrony Państwa. Coś tu się nie za bardzo klei, prawda? No ale oczywiście PiS-owska kagawieć tą papkę Kaczyńskiego łyka jak młode pelikany bez popitki. Tak powiedziałem, wystarczy poszukać, pogrzebać i sprawdzić. Także co tu więcej dodać? Tutaj chyba na ten temat na razie tyle, bo o tej miłości Kaczyńskiego do ruskich, do inaczej te dziwne jego zapędy do komunistów już niejednokrotnie omawiałem. Mogę jeszcze chyba powiedzieć tyle, że po tym wystąpieniu Tuska w Sejmie PiS i jego propagandziści dostali po prostu furii. Wnioski są co najmniej 3. Po pierwsze, Tusk wie więcej niż mógłby powiedzieć. 2. Trafił wyjątkowo celnie. I 3. Ci, którzy wiedzą, że mówi o nich, zwyczajnie się boją. I słusznie. Zresztą zobaczcie, moi drodzy, tak króciutko reakcje i gęby tych ludzi, którzy wyją, niczym wyjęci z rosyjskiej dumy. Teraz kolejna sprawa. Słyszeliście o tym proteście tak zwanych rolników w Sejmie. Grupa 11 w cudzysłowiu rolników ze Związku Rolniczego Orka rozpoczęła w czwartek po południu okupację Sejmu.
Marszałek Hołownia przyznał, że ta organizacja, która nie jest szczególnie znana, za chwilę wam powiem, czemu nie jest znana. Do Sejmu ci protestujący weszli dzięki przepustkom Konfederacji i PiS, a jakżeby inaczej. Ta grupa, ja bym to ich nazwał bardziej wynajętych aktorów, żądają spotkania z premierem Donaldem Tuskiem i chcą rozmawiać o Zielonym Ładzie. Jak powiedzieli, przyjechaliśmy tutaj i chcielibyśmy zaprotestować przeciwko Zielonemu Ładowi, przeciwko otwarciu granicy na produkty płynące do kraju z Ukrainy. Chcielibyśmy, aby w końcu ktoś potraktował rolników poważnie, powiedział jeden z tych przedstawicieli, tych protestujących aktorów udających rolników. Moi drodzy, dziwnym trafem okazuje się, że wprowadzeni do Sejmu przez PiS i Konfederację ci tak zwani rolnicy to propisowska bojówka o nazwie Orka, utworzona 2 tygodnie temu w celu niszczenia polskiego rządu, bo oni żądają. No, tutaj się nie ma z czego śmiać, no skoro rząd przez RZ, to i mogą żądać przez RZ. Także ten cały związek aktorów, no bo ciężko ich nazwać rolnikami, ten związek aktorów pisowskich został zarejestrowany 2 tygodnie temu, a profil w mediach społecznościowych powstał dopiero w czwartek zeszłego tygodnia. I tutaj też kilka ciekawostek, bo jeden z przedstawicieli protestujących, Mariusz Borowiak, mówił mediom, że rolnicy nie chcą upolityczniać swojego protestu. Prośbę o zaproszenie wysłali do posłów wszystkich klubów. A teraz ciekawostka. Tak jak wspomniałem, PiS wprowadził aktorów, którzy udają rolników. Prowodyrem tej okupacji w Sejmie jest pracownik, no nie, jakby na to nie patrzeć, telewizji Republika. Nie jest on żadnym rolnikiem, a zwykłym aktorem. Mogę powiedzieć tak, no Kaczyński wie, że tonie i szuka kolejnych szans na, nie wiem, kolejne awantury i rozruby. Ale żeby wstawiać jako rolnika tej telewizji Republika aktora, no to już jest cholernie słabe, powiem wam. Im kłamstwo jest bardziej sprzeczne z prawdą, tym jest skuteczniejsze. Tym jest skuteczniejsze. Ono nie może być bliskie prawdy. Ono musi być skrajnie, brutalnie przeciwne prawdy. Jeżeli komuś ktoś coś ukradł, to ma powiedzieć, że jest odwrotnie. To ma powiedzieć brutalnie, jasno i wprost, że jest odwrotnie. Tylko wtedy ma szansę na skuteczne przekonanie kogokolwiek co do swojego punktu widzenia. Tutaj macie jednego z tych tak zwanych rolników, to jest Mariusz Borowiak. Pobiera 200 zł za godzinę występu w telewizji Republika. Ale powiem wam, że nie wiem ile mu zapłacili za prowokację w Sejmie. Jeden z tych śmiesznych aktorów rolników to pan Radosław, który za rządów PiS musiał zająć się inną pracą niż rolniczą, bo nie zdołał utrzymać się z prowadzenia gospodarstwa. Wtedy no oczywiście nie protestował, tylko został kierowcą tira. A po przegranych wyborach przez PiS zaangażował się w te tak zwane rolnicze protesty. Obecnie jest stałym bywalcem TV Republika i komentatorem. No oczywiście to jest też przypadek. No ale jakby nie patrzeć i tutaj nie powinno być zaskoczenia, prowodyrem tej całej szopki, którą w Sejmie odwalają pisowcy, jest pracownik telewizji Republika.
I też już, moi drodzy, wyszło, jak widzicie na załączonym obrazku, kto im te plakaty z żądaniami pisał. No, tutaj pisowni po prostu się nie oszuka. Także nawet gdyby się przebrali za kosmitów, a wystawią transparenty pisane przez pisowców, zawsze wyjdzie, kto to pisał. No tutaj siły przyzwyczajenia się po prostu nie oszuka, nie ma szans. No tutaj już szczyty hipokryzji. Robert Gaśnica-Telus popiera tych tak zwanych rolników okupujących Sejm, a jeszcze 5 miesięcy temu był ministrem, który doprowadził do dzisiejszych problemów w branży rolniczej. No ale to jest już taki PiS, można powiedzieć, w pigułce. Powiem wam tak, kończąc ten wątek, jak ja to widzę, rolnicy z Sejmu, aktorzy, pisowscy aktorzy w Sejmie protestują na zaproszenie PiS-u i Konfederacji. Tak naprawdę przykrywają aferę człowieka PiS, co dzisiaj w Mińsku rezyduje. Te pisowskie, nie chciałbym tu brzydkiego słowa użyć, ci pisowscy aktorzy przebrały się za pisorolników i robią siarę w Sejmie. Od tego już się nawet odżegnują prawdziwi rolnicy. A ten kolejny ekspert w TV Republika za czasów PiS-u zrezygnował z rolnictwa, a dopiero teraz protestuje przeciwko sytuacji na wsi. Ciekawe, dlaczego nie protestował, gdy Morawiecki podpisywał ten Zielony Ład. Ale tak jak powiedziałem, prawdziwi rolnicy nie chcą mieć właśnie z tą pisowską szopką nic wspólnego i większość z rolników już przejrzało na oczy, że PiS po prostu perfidnie wykorzystuje rolników do swoich żałosnych rozgrywek. Witajcie, prawdziwi rolnicy jadą w pole pracować, a pisowcy i konfederaci pojechali do Warszawy dymy kręcić. Pozdrawiam wszystkich pisowskich hejterów. Rolnik z Kujawsko-Pomorskiego. Trzymajcie się. No i teraz trzeci, ostatni wątek, ten rzekomo wielki, patriotyczny protest wolnych Polaków. I tutaj, moi kochani, na zdjęciu macie widoczną frekwencję. To zdjęcie z lewej strony, to gęstsze, to jest Marsz Miliona Serc, Marsz Tuska. Po prawej stronie te pustki takie, to jest właśnie ten wielki, patriotyczny marsz pisowców. Marsz, który pisowcy nazywali protestem rolników. Dla mnie to był marsz, po prostu pisowski marsz, nic poza tym. Można powiedzieć, że to był, z rolnictwem to raczej niewiele wspólnego miało. Był to może wielki marsz, taki protest trzody chlewnej PiS przeciwko Zielonemu Ładowi, który sami zaakceptowali. Oni tak naprawdę rolników mają głęboko w dupie. Im chodzi o stołki, im chodzi o kasę, im chodzi o władzę. Moi drodzy, tutaj nie obrażając nikogo, ale powiem wam, że przynajmniej ja mam takie wrażenie, że elektorat PiS nie wziął się z powietrza, wziął się po prostu ze słabości systemu edukacji. Tak naprawdę nie wiem jak wy, ale ja mam tak serdecznie dość tych szopek, ameb umysłowych strajkujących przeciwko niby Zielonemu Ładowi. Większość z nich nie potrafi 2 zdaniami
podać argumentów przeciwko niemu. 3/4 przyjechało napluć na dziennikarzy TVN, a pozostali na Unię, Tuska i Niemcy. I to jest ich, nie wiem, przekaz, sens życia, nie wiem jak to nazwać. Zresztą, wiecie co, wrzucę wam tu filmik, się dziennikarz pyta o Zielony Ład właśnie jednego z uczestników tego marszu. No, ręce, nogi i szczęka opadają. I ci ludzie się wypowiadają na temat, o czym kompletnie nie mają zielonego pojęcia. Wszystko się wiąże z Zielonym Ładem. Ale co konkretnie? Proszę nam to wytłumaczyć. Co konkretnie? No konkretnie jest, rozumiesz, no to co jest i w ogóle jak jest. Ta manifestacja sprzeciwu wobec polityki Zielonego Ładu. Zapytam pana, dlaczego pan dzisiaj tutaj przyjechał? Z Siedlec, I dlaczego pan dzisiaj tutaj z Siedlec przyjechał? bo robi się coraz gorzej. Ze względu, oczywiście winny jest teraz rząd, Tusk, tym bardziej Tusk, nie? Jako, no, dawny zabójca 10 kwietnia, tak dobrze mówię? Po prostu czuć zło i robi się coraz gorzej. Przykładowo, ja palę sobie na przykład drzewem, nie? Ja mam prywatny dom, jak to się mówi. I po prostu czuję już podwyżki, których jeszcze prawie nie ma, nie? Gazu i tak dalej. Teraz będą od lipca. Tak, ja wiem. Ceny energii. Ale tutaj jak chodzi o zboże ukraińskie, to tak pół prawdy jest. Bo najgorsze jest zło, to są te markety, na przykład tak jak Lidl, Biedronka, Żabki niemieckie. I to opanowuje już nawet takie małe miejscowości, że po prostu pani Jadzia już nie może handlować, bo po prostu bankrutuje. A wszyscy idą do molochu niemieckiego i kupują właśnie pieczywo niemieckie, a to jest właśnie najgorszy towar, nie? Tak zwany ukraiński i tak dalej z zachodu. I Polacy to kupują, niby tanio, a sami siebie trują. Tu chodzi cały czas o Niemców, nie? Nawet czuć, że wojsko się skarży ze strony wschodniej, że są... Pytałem się ich, czy pójdą na Sowietów, ale woleliby iść na przykład na Berlin. To ich bardziej interesuje. No i tyle. No to chyba tyle na temat wiedzy tych protestujących. Jak widzicie, no wiedzą za czym protestują. Na tym marszu oczywiście był też jeden z wielu rolników. Tutaj macie na zdjęciu Mariusza. W Warszawie był właśnie, musiał być prowadzony pod rękę. No, był w formie. Wyobraźcie sobie, że w takim stanie wchodzi na mównicę w Europarlamencie. No ale jak przystało na protesty, no Mariusz musiał też protestować. No nie wiem, czy protestował razem z kolegami, też oczywiście rolnikami. Flaszka bociana, kola, no jak protest, to protest. Powiem wam tak, ten protest w Warszawie pokazał tak naprawdę, ile sieczki w wełbach mają ci niby rolnicy. Te hasła, gadżety mówią same za siebie. Zaszczepiona nienawiść przez 8 lat po prostu zrobiła swoje. Tej grupie tak naprawdę już nic nie pomoże. To jest po prostu dno. Czasami jest mi ich po prostu szkoda. O Zielonym Ładzie darł się tylko zomowiec Duda, ta przybudówka pisowców. Do rozwalania wszystkiego, a Zielony Ład to jest tak naprawdę Kaczor, Pinokio i ich wyśmienity komisarz Wojciechowski, który tak promował i zachwalał ten Zielony Ład. A ta cała manifestacja zomodarności Dudy przy udziale PiS w Warszawie, to po prostu żenujący spektakl.
I tak naprawdę PiS już nie ukrywa swoich zamiarów, bo chyba już nikt myślący nie wierzy, że to rolnicy chcą wyjść z Unii i z systemu dopłat. Powiem wam tak, ten transparent, który tu widzicie, który był tam na tym całym śmiesznym proteście, ten transparent dobrze definiuje po prostu idiotyzm wyborców PiS. Duda, Zomodarność i Kaczyński już nie ukrywają, że chcą po prostu wyjść z Unii. Głupcy nie mówią tylko, że tylko na przykład eksport do Unii Europejskiej to gigantyczne 200 miliardów rocznie. Właśnie między innymi dla rolników, to jest zarobek dla rolników. Polska eksportuje do Unii za kwotę 200 miliardów rocznie. A z całej polskiej gospodarki to jest gigantyczne 1 bilion 400 miliardów złotych. O tym nie mówią, bo to jest niewygodne do propagandy. Ci głupcy też nie mówią, że rolnicy dostali z Unii 471 miliardów złotych dopłat i subwencji na traktory, maszyny, rozwój produkcji rolnej. Tak naprawdę bez Unii rolnicy byliby dziadami, a Polacy mieliby drogą i trującą żywność. I nie oszukujmy się, Polska jest jednym z chyba drugim w Europie, gdzie najwięcej faszeruje na przykład zwierzęta antybiotykami. Rolnikom też jakoś dziwnie nie przeszkadza kupować nawozy z Ukrainy, bo polskie są dla nich za drogie. I tak naprawdę, moi drodzy, prawdziwi rolnicy nie brali udziału w tym proteście ZOMO Dudy i Kaczyńskiego. I te hasła oszukana wieś, powiem tak, z tego co mi już wiadomo, większość z postulatów rolników została przez rząd Tuska spełniona. Zielony Ład nie dotyczy już 60% rolników, nie ma obowiązkowego ugorowania i wielu innych zapisów. Ceny zbóż rosną i są dopłaty do zboża. Rząd Tuska podjął działania w eksporcie polskiego zboża i jest szansa, że spichlerze będą puste przed nowymi zbiorami. O tym też oczywiście pisowcy nie wspominają, a rolnicy mówią, że nie bierzemy udziału w tej chucpie politycznej. I tak mówią prawdziwi rolnicy. A na tym proteście, tak powiedziałem, był Duda ze swoją organizacją Zomodarność, i Kaczyński i ta cała pisowska wierchuszka. Tak naprawdę, moi drodzy, Kaczyńskiemu i jego tym wszystkim klakierom, przydupasom po prostu znów wylał się kubeł zimnej wody na łeb. Bez finansowania przez spółki Skarbu Państwa, wyjazdów wierchuszki na organizowane przez siebie zloty, PiS na własnej skórze przekonał się, jaką frekwencyjną klapą okazał się ten marsz cały i na co mogą w niedalekiej przyszłości liczyć. Kaczyński jeszcze przed wystąpieniem Duda Zolności zaklinał rzeczywistość i mówił, że pójdą w tym marszu jako zwykli uczestnicy, ale prawda była jak zwykle inna. Zanim Gęsiego pomaszerowały jedynki do Parlamentu Europejskiego, byle tylko znaleźć się w kadrze kamer.
Tak wam wcześniej pokazywałem Wiśniewska, która wzięła pod rękę Kaczyńskiego, zanim Zalewska podskakiwała, Kurski się szczerzył po ukosie zaraz raz z jednej, raz z drugiej strony. No, propagandziści Sakiewicza, to moi drodzy, propagandziści Sakiewicza no, dwoili się i troili, aby no, zaklinać tą całą rzeczywistość. Jednak ich to zadanie po prostu przerosło, bo nawet co po niektórzy uczestnicy tego festiwalu nie chcieli z nimi rozmawiać, a jeśli się już jakiś znalazł, to nie potrafił powiedzieć, dlaczego protestuje. No, taka to jest rzeczywistość. Zresztą jak działają ci tak, no nazwijmy humorystycznie, redaktorzy telewizji Republika Today, to pokażę wam fragment, może nie z tego marszu, ale z Sejmu, tam gdzie są ci aktorzy Republiki jako rolnicy. Zobaczcie. Ale kurwa to... Na żywo. Ale to co ja mam zrobić? No nie mam tych rzeczy, no ja pierdolę, no niech ktoś przywiezie to. Dlaczego nie masz? Było wiadomo, że tu siedzimy. Że będzie... Ale nie wiedziałem ile godzin, no. A ja... Moi drodzy, powiem wam tak, na tym całym marszu rolników tam raczej nie było, bo ich brak, Duda z ZOMO Solidarności próbował zastąpić swoimi tymi bojówkami, dygnitarzami oflagowanymi, ubranymi w resortowe kamizelki. Pana Kacperka szumnie, pan Kacperek może tak, szumnie zapowiadał, że będzie tam co najmniej 200 000 ludzi i z taką liczbą wnioskował do magistratu. Rzeczywistość pokazała, że maksymalnie udało się jemu i Sakiewiczowi zwieść do stolicy niespełna 30 000 ludzi, włączając w to oczywiście kluby Gazety Polskiej. Reasumując, te nietęgie miny teraz są po prostu w PiS-ie, bo frekwencja zaliczyli taką papkę, a na horyzoncie cała masa tych prokuratorskich postępowań. Mnie osobiście z tego powodu no, serce się raduje, bo nic tak innego nie cieszy jak upadek tej przestępczej organizacji zwanej PiS. Także mogą się gimnastykować, zaklinać rzeczywistość, czarować, no ale fakty są takie, jakie są. I jeszcze tak, no już prawie na koniec, chciałbym wam pokazać taką typową wyborczynię PiS, tak zwaną polską patriotkę. Moi drodzy, zwróćcie uwagę na tę kobietę. W prawej ręce trzyma polską flagę niczym szmatę zmieloną, a dumnie w klapie ma wpięte symbole putinowskiej Rosji. Tacy ludzie właśnie byli na tym pisowskim marszu. Tacy to są polscy patrioci. Pamiętacie, jak strasznie krzyczeli, jak policja tam ściągała rolników z ulicy i flaga leżała na ziemi, gdzieś tam policjant butem zahaczył. Ile oni krzyczeli, ile oni ujadali, ile o tym było gadania. Tutaj ta kobieta trzyma polską flagę niczym szmatę od podłogi, a w klapie dumnie prezentuje barwy putinowskiej Rosji. No, czy można coś więcej do tego dodać? Bo powiem wam, że jak to zobaczyłem, to po prostu, żeby to nie była kobieta, by dostała z liścia za takie coś. Mnie osobiście napawa coś takiego zwykłym obrzydzeniem i
na temat tej kobiety, no, wypowiadanie pozostawię wam, bo komentatorom w komentarzach no, można więcej niż mi tutaj powiedzieć, a nie chciałbym za dużo powiedzieć. Zresztą posłuchajcie też krótkiej wypowiedzi tej kobiety, patriotki rodem z PiS. Może jednocześnie nosić wstążkę, georgijewkę, rosyjski symbol i polską flagę. Tak, można być patriotą polskim i jednocześnie rozumieć. A nie uważa pani, że to wstyd nosić symbol oprawców Polaków? Oprawców Polaków są Tak. oprawcy, proszę pana. Niemcy też byli oprawcami Polaków, a dzisiaj... A ja nie noszę niemieckiego symbolu, a pani nosi symbol oprawców Polaków i polską flagę. Pan głosuje na ludzi, którzy się podporządkowują... A pani nie wie, na kogo ja głosuję, pani nosi symbol oprawców Polaków. Dobrze, i co pan jeszcze chce, żebym panu powiedziała? I będę Nie, go to nosić. wystarczy, to wystarczy. Powiem wam szczerze, nie wiem, jak coś takiego można nazwać. Może wy macie jakieś pomysły, ale no chyba nie ma w języku polskim dość niecenzuralnych słów, żeby tą panią odpowiednio określić. I na koniec jeszcze jeden, nazwijmy to, incydent z tego całego marszu tych tak zwanych patriotów polskich. Pojawiło się na tym marszu rolników coś takiego, jak tutaj widzicie. I teraz sobie wyobraźcie, że na przykład na marszu Tuska, czyli tego Marszu Miliona Serc, zamiast Tuska coś takiego by wisiało z Kaczyńskim. Czy wyobrażacie sobie, ile by było ujadania, ile by było skamlenia w mediach, wszyscy politycy pisowscy, hejterzy pisowscy, z jakim ozdobą i całą tą resztą przygłupów, jakby ujadali, że nawołuje do morderstwa Jarosława, że coś takiego. Powiem wam, że to, co zaprezentowali pisowcy właśnie między innymi czymś takim, no pokazuje ich stan umysłu. Pewnie po wszystkim poszli do kościółka się pomodlić. Powiem wam tak, wszystkie te obrzydliwe wypowiedzi z udziałem uczestników tego całego marszu nienawiści idealnie oddają to, co PiS zrobił ludziom rękoma między innymi Kurskiego. Kurski szedł dumnie z tym swoim cynicznym uśmiechem na gębie i podziwiał efekty tak zwanej swojej pracy. I to jest, moi drodzy, najlepszy powód, żeby iść na te właśnie wybory do Parlamentu Europejskiego. To jest przypomnienie tego, co pożegnaliśmy i do czego no, nie powinniśmy nigdy wracać. I większość Polaków nie chce do tego wracać. I moi kochani, pamiętajmy, że w nas jest moc i nasza aktywność w mediach społecznościowych ma sens i przynosi całą masę pozytywnych efektów, bo razem możemy pozbyć się tych krętaczy, oszustów, złodziei szybciej niż to się wydaje. Po prostu nie można się poddawać, nie można im popuszczać nawet na krok. I myślę, że tym akcentem zakończę ten dzisiejszy mój monolog. Nie wiem, czy się ze mną tu zgadzacie, czy nie. Zresztą tak, zawsze prośba do was. Piszcie, co wy o tym myślicie, jak wy to widzicie. Ja wam już dziękuję. Jak zawsze życzę reszty miłej niedzieli. No i do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć. Jacek Kurski kandyduje z list PiS-u w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przypomnijmy sobie jego zasługi w TVP. Telewizja pokazywała Polsce prawdę. Sterty śmieci, butelki po alkoholu i nocne imprezy.
Pan robi głupie uwagi i po prostu pan się kompromituje, proszę Niech pana. pan siedzi cicho, kiedy ja zadaję pytanie. Co zrobić, żeby to pan wygrał? Szczuli na pielęgniarki, lekarzy, kobiety, polityków opozycji i wszystkich, którzy mieli inne poglądy. Paski w TVP przeszły już do historii jako symbol nienawiści, a Jacek Kurski wraz z innymi propagandystami zarabiał setki tysięcy złotych rocznie. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Czy TVP za czasów prezesa Kurskiego była obiektywna? Tak czy nie? Tak.